Posłuchajcie, bo to bardzo ważne. Rozwiązałem FNAF-a. Przez ostatnie parę miesięcy próbowałem dostać się do umysłu Scotta i w końcu dostałem odpowiedź zwrotną. Odkryłem prawdę na temat Freddy Fazbear's Pizzeria Simulatora. Znalazłem informacje na temat prawdziwego FNAF 6. FFPS to tak naprawdę miało być FNAF 10. Dzisiaj dostaniecie specjalną teorię, bo to nie jest do końca FNAF teoria, to bardziej Scott Kafton teoria. Moje zgadywanki na temat tego, co Scott chciał kiedyś z tą serią zrobić. Mam swoje przypuszczenia na tak zwaną przeze mnie drugą fazę Five Nights at Freddy's. Jeśli oglądacie moje filmiki, to pewnie wiecie, że krew mnie zalewa, kiedy czytam komentarze, że FNAF 4 to początek trylogii Aftonów czy cokolwiek w tym stylu. Pierwsze 4 gry same w sobie stanowią taką główną podstawową fabułę. Dopiero potem pojawiają się osobne historie, osobne rozdziały FNAFa, historii Circus Baby, teraz historia Vani. Patrząc na całość bardzo dobrze widać, jak ta seria się zmieniała. Scott eksperymentował, zawsze próbował wprowadzić coś nowego do tej serii. Hand Unity i Helpy to teraz do pewnego stopnia maskotki serii, oboje pochodzą dopiero z późniejszych gier. Ale w innej linii czasowej, gdyby pewne rzeczy potoczyły się trochę inaczej, to ta seria mogła być zupełnie inna. Mam dla was wgląd w tą alternatywną linię czasową i w alternatywną wersję serii Five Nights at Freddy's. No i żeby było jasne, ten filmik jest trochę specjalny, będę się wydurniał. Niektóre rzeczy można też wziąć zbyt na poważnie, dlatego przypominam, to tylko teoria. Uważam, że to, co znalazłem, robi faktycznie sens, ale musiałem rzeczy zinterpretować bardzo na swój sposób. Żeby zacząć mówić o drugiej fazie Five Nights at Freddy's, to dobrze jest wiedzieć, co jest pierwszą fazą. Nie jest to nic odkrywczego. Pierwsza faza to pierwsze 4 gry FNAF. Historia była wtedy kompletnie oficjalnie zamknięta. Od tamtego momentu Scott zmienił trochę kierunek. Jakby powstał FNAF World, Scott wrócił do swoich korzeni. Ta gra ma swój ten nietypowy format walki turowej na czas, która była podobnie skonstruowana w The Desolate Hope. Patrząc na naszego obecnego FNAFa, jest pierwszy rozdział historii, potem FNAF World jest takim zapychaczem, a potem dopiero powstaje Sister Location, zaczyna się drugi rozdział historii. Jednak w tej alternatywnej linii czasowej jest inaczej. Druga faza FNAF zaczyna się od FNAF World, a Sister Location jest już drugą grą dopiero. Używając słów samego Scotta, druga faza FNAF to seria szalonych spin-offów Scotta Kaftona. Główna fabuła została skończona i wydaje mi się, że Scott planował zrobić kilka następnych gier, raczej bez żadnego konkretnego, rozpisanego planu. Wszystkie te gry to spin-offy głównej serii i jednoczęściowe historie. Odsuwają się od głównej fabuły, odsuwają się od głównych ofiar i lekko uzupełniają cały ten świat. Takie Sister Location na przykład rozwija temat Williama, tworzy Afton Robotics, tworzy Remnant, a także zwraca uwagę na Mike'a. Następne spin-offy miałyby na celu robić dokładnie to samo z innymi rzeczami. Mój pierwszy argument. Wiele razy mówiłem, że FNAF często zostawia niewyjaśnione wątki na przyszłość. FNAF 2 wspomina o Fredbear's Family Diner, choć nie ma ono znaczenia w tamtej grze. FNAF 3 mówi o siostrzanych lokacjach, o awariach zatrzaskowych strojów, pokazuje też nieznane maski w The Happy's Day. To wszystko jest takim lekkim tłem fabularnym, które później jest poruszane w następnych grach. FNAF 4 mówił Fredbearsy, mamy grę o nazwie Sister Location, mamy Mediocre Melodies, którzy prawie dokładnie reprezentują te maski. Scott ma te wszystkie drobne szczegóły w pamięci i trzyma je na przyszłość. To była według mnie podstawa tych szalonych spin-offów. Może się jednak wydawać, że żadnego planu tutaj nie było. Scott tworzy takie tło fabularne i może czasem je poruszy później, ale nie planował żadnej tej drugiej fazy. Ma to swój sens, ale nie do końca przekonuje mnie to z powodu Sister Location. Wiecie, co jest najdziwniejsze dookoła tej gry? Chica's Party World. Jeszcze przed premierą dostaliśmy teaser w kodzie źródłowym na temat nieistniejącej restauracji, która w ogóle nie ma znaczenia w tej grze. Czwarta noc zdaje nam tajemniczy, zatrzaskowy strój. Pochodzi ze starej restauracji, nie został użyty tak jak powinien. Nie ma dobrego wyjaśnienia tego wątku i możemy robić sobie jedynie jakieś własne interpretacje. Ale ta sytuacja jest znacznie inna niż poprzednie takie niewyjaśnione wątki. Jest znacznie bardziej agresywna. Bardzo nam na twarz rzuca niewyjaśniony wątek. Buduje też lekko świat dookoła, ale w zupełnie niepotrzebny sposób. Miałoby jednak więcej sensu, gdyby to wszystko było zapowiedzią kolejnego spin-offa. Nowej historii powiązanej z tą samą siecią restauracji. Sam ten zatrzaskowy strój, o którym mówimy, jest bardzo specjalny, bo nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieliśmy. Połączenie Funtime'a i zatrzaskowego stroju, dosłownie strój Ironmana, który otwiera się, żebyś mógł wejść do środka. Ten wątek mógł poruszyć następny spin-off albo następny, takie coś zostawione na później. Spodziewałbym się historii Mediocre Melodies, ten Funtime zatrzaskowy strój pewnie wyjaśniłby awarię zatrzaskowych strojów. No i w międzyczasie każda gra tworzyłaby jakieś następne pomysły na następne spin-offy, a Scott produkowałby je tak długo, jak długo ma siły, a fanom podoba się ten format. Drugi argument. Bardzo ważną podstawą drugiej fazy FNAF jest FNAF World. Ta gra sama w sobie jest szalonym spin-offem, a po drodze łączy i teasuje następne produkcje. Można śmiało powiedzieć, że FNAF World jest łącznikiem między grami. Podstawowa gra omawiała główną serię, a później Update 2
tworzył połączenie, bo zaczął się od Halloween Edition, a kończył się na Sister Location. Gdyby powstał update trzeci, a miał powstać, to opowiadałby jakąś lekką historię o Funtime'ach, żeby zaraz potem dać teaser następnej gry, drugiego spin-offa. Szłoby to tak w kółko. Scott tworzy normalne, płatne gry FNAF, a po drodze łączy je update'ami FNAF Worlda. Powoli budowałby się świat FNAF, a jednocześnie dostawalibyśmy cały czas komentarz na temat serii wewnątrz FNAF World. Dlatego też drugą fazę Five Nights at Freddy's można by porównać do serii książek Fazbear Frights. Mówimy o seriach przeróżnych, pojedynczych, zamkniętych w sobie historii, nie łączą się jakoś bezpośrednio ze sobą i każda opowiada coś własnego. Poważna różnica jest tu jednak taka, że Fazbear Frights są robione masowo. Powstało dużo niepotrzebnych historii, żeby zapchać miejsce. Wliczając Tales from the Pizzaplex, to mamy już ponad 60 opowiadań. Motywy się powtarzają, pomysły się kończą, wszystko jest robione na szybko. Druga faza FNAF wygląda jednak odrobinę inaczej, bo jest spora różnica między masowo produkowanymi i krótkimi horror historiami, a między pojedynczym autorem, który powoli dopracowuje każdą swoją grę. Patrząc na Sister Location i na aktualizację FNAF World, to Scott raczej poświęciłby ponad rok pracy na każdą historię. Jakość tej serii gier, w której Scott siada, na spokojnie pisze jedną historię naraz, byłaby znacznie lepsza niż ten speedrun książek, nawet jeżeli kilku autorów je robi. Druga faza jest też czymś zupełnie innym niż projekty Steelwood Studios, ponieważ one opowiadają o przyszłości. Scott sam mówił, że on chciał zakończyć swoją historię po swojemu i te szalone spin-offy opowiadałyby i rozwijałyby przeszłość serii. Help Wanted czy Security Breach tego raczej nie robią, bo te gry idą do przodu i bardzo nieznacznie ruszają stare wydarzenia. Gdyby Scott faktycznie robił grę raz na rok, to już mielibyśmy ich 7, 8 w drodze, choć raczej nie ciągnąłby takiego tempa. Dla mnie najciekawiej byłoby, gdyby tych spin-offów było łącznie dokładnie 6. Bo kiedyś muszą się skończyć. Dlatego porozmawiamy sobie chwilę o równoległych światach. Scott Captain istnieje w wyjątkowo wielu alternatywnych liniach czasowych, bo jak już mówiłem o drugiej fazie FNAF, będzie ona trwała tak długo, jak długo Scott ma siły i chęci nad nią pracować. W naszej linii czasowej wszystko pospało się bardzo szybko. Jedną porażką jest fakt, że FNAF World zupełnie się nie udał. Był słabo zaprogramowany, samo jego istnienie ograbiało Scotta z sił. Znienawidził tę grę trochę, a to źle, bo w końcu FNAF World jest podstawą tego projektu. W niektórych liniach czasowych Scott się męczył, w innych po prostu porzucił ten projekt i stworzył FNAF World 2. U nas uznał, że nie ma sensu pracować dalej. Drugim problemem jest też fakt, że jego pierwszy główny spin-off, czyli Sister Location, też niezbyt się udał. Opinie były dosyć mieszane, nowy kierunek serii obył się bardzo niejasnym echem w fandomie, nie zrozumieliśmy też fabuły tej gry za bardzo. Krótko mówiąc, odzew po Sister Location nie dał Scottowi wystarczających sił, żeby iść dalej, więc ten projekt porzucił. Kiedy pracował nad SL Custom Night, to już planował koniec. Zgaduję, że inne problemy, o których Scott sam mówił, też wzięły górę. Przyznał, że jest wiele gier, które on sam nie będzie w stanie dla nas zrobić. Wiemy też, że o całej armii jego dzieci ma wiele powodów, żeby przejść na emeryturę i zatrudnić kogoś innego do produkcji jego gier. Ale linie czasowe bardzo szybko się mnożą. W świecie, w którym SL się udał, a pozytywny odbiór zachęca Scotta do kontynuowania tej serii, zaraz potem powstaje następna gra. Ona też musi się udać, żebyśmy mogli pójść dalej. Spójrzcie na tą konkretną linię czasową. Do 2021 roku powstało 5 spin-offów Scotta, nie ma gier Steelwood Studios, nie ma FNAF AR, temat książek jest zupełnie inaczej skonstruowany, ale już oficjalnie wiemy, że to koniec, bo najnowszy update do FNAF World 2 sugeruje wielki finał drugiej fazy FNAF. Scott właśnie pracuje nad Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. W każdej możliwej linii czasowej wielki finał fazy drugiej to FFPS. Tytuł gry nie zawsze będzie taki sam, ale pomysł na FFPS od samego początku mógł już istnieć jako wielki finał szalonych spin-offów. Bo celem tej gier jest rozbudowanie świata Five Nights at Freddy's, więc te gry nie będą kręciły się wokół podstawowych ofiar. Mogą się pojawić jako poboczne postacie od czasu do czasu, spodziewając się marionetki co najmniej, ale każdy spin-off skupia się o nowe postacie i o nowych złoczyńców. Nowe duchy, nowe problemy. Sister Location kręci się wokół całkiem unikalnej postaci, córki Williama, Elizabeth. Następna gra omawia innego, zupełnie nowego ducha. Stitch Raid pewnie dostanie nową grę. Ten robot, czymkolwiek on jest, ma swoją historię w niektórych liniach czasowych. Ale jak ten świat będzie wyglądał, jeżeli pompowany jest w niego tak dużo nowych historii i nowych duchów? W Sister Location mamy otwarte zakończenie i Elizabeth po prostu ucieka z podziemia. Ta postać wciąż istnieje, wciąż krąży po ziemi, a to koniec. Tak samo wygląda sytuacja z 5 innymi duchami z 5 innych spin-offów. Do czego to wszystko zmierza? Właśnie do FFPS-a. Powstają coraz to nowi złoczyńcy, ale wielki finał ma na celu zebrać to wszystko do kupy, uwięzić wszystkich, a następnie uwolnić ich za innym zamachem. Wielki crossover i wielka konkluzja fazy drugiej. W jedno miejsce trafia William, ofiary z głównej fabuły, Ennard, postacie z Chica z Party World, Mediocre Melody, Stitch Raid, jakieś następne nowe postacie. Naszym zadaniem jest złapać ich wszystkich i spalić w epickim, wielkim finale. Spodziewam się, że któryś ze spin-offów wprowadziłby postać Henry'ego. Najpierw byłby normalnie wprowadzony, a dopiero potem chciałby uwolnić wszystkie duchy. No i mniej więcej dokładnie to samo dostaliśmy poprzez FFPS, ale jak na wielki finał to ta gra była dosyć dziwna, słaba. Niby wszyscy chwalą tą grę i epicki monolog, i epickie zakończenie, ale spójrzcie na to z tej strony, że Scott zrobił główną fabułę, zrobił jedną grę, a potem w drugiej grze przywrócił wszystkich do życia, tylko
tylko po to, żeby znowu jej zabić. Jest to trochę bez sensu. Wydaje mi się, że Scott chciał tutaj czegoś większego. Chciał stworzyć wiele historii dookoła tej całej sieci restauracji, które wszystkie zmierzają do jednego miejsca. I to byłoby znacznie ciekawsze. Ciężko się zastanawiać, co byłoby dalej. Czy Scott zakończyłby na drugiej fazie, czy może zacząłby trzecią? Tak czy tak, prawdopodobnie wyglądałoby dokładnie tak samo jak teraz. Inne studia tworzące projekty Scotta. VR, AAA, multiplayer, różne serie książek. Nie ma to póki co jeszcze dla nas dużego znaczenia, bo ta druga faza kończyłaby się dopiero teraz, w okolicach naszego roku. Gdyby Scott miał nieograniczone siły i cały czas robił te gry, to ja chciałbym 5 spin-offów, a dopiero potem FFPS. Chciałbym 5 właśnie dlatego, że w takim wypadku FFPS byłby FNAF-em 10, tak jak to wspomniałem na początku filmu. Ładna okrągła liczba, choć Scott musiałby się mocno wychylić, żeby do niej samotnie dotrzeć. Bardzo niewiele linii czasowych dotarło do tego momentu, choć jest jedna taka, w której Scott z jakiegoś powodu rzeczywiście pragnie stworzyć prawdziwe FNAF 57. Ale dobra, zabawa zabawą, muszę wam się do czegoś przyznać. Tak naprawdę nie czytam nikomu w myślach, no i nie mam wglądu w żadne alternatywne linie czasowe, żeby móc stwierdzić to wszystko, ale wydaje mi się, że pomysł ma ręce i nogi i moje argumenty mają jakiś sens. Wydaje mi się, że właśnie taki pomysł mógł mieć Scott na kontynuację serii po FNAF 4. Wiemy, że FNAF World miał być regularnie aktualizowany. Końcówka update'a drugiego zapowiada update trzeci, to be continued. Potem jednak zostało to porzucone. Przed premierą Sister Location Scott wspomniał, że nie planował jeszcze żadnego sequela. Nie chciał kontynuować tej historii, uważam, że po prostu luźno myślał nad potencjalnymi spin-offami w przyszłości. Wiele zależało od tego, jak Sister Location wyszło. Więc wątek Circus Baby został chwilowo zamknięty i zacznie się zaraz zupełnie inny wątek w innej części uniwersum. No ale pomysłów było dużo, a mimo to powstał bezpośredni sequel, a sam Scott przyznał, że FFPS powstało na siłę i chciał go anulować. Są spore szanse, że było tutaj wiele innych pomysłów, które po prostu zostały wtedy porzucone. Mówiłem już o tym. Scott tworzy sobie wątki na przyszłość. Sister Location dało nam ten zaczaszkowy funtime strój, jakby coś takiego miało się pojawić dalej. FNAF World bezpośrednio mówi o szalonych spin-offach, choć traktowaliśmy to za żart. Ale patrząc wstecz, jako że Sister Location samo w sobie jest spin-offem, to wszystko wydaje się mieć sens. Jak też mówiłem, FFPS wydaje się być niepotrzebny, skoro ta gra jest tym samym co FNAF 3, ale ma dodatkowo postacie z SL i nikogo więcej. Powinno być tutaj więcej postaci. Część Tycoon tej gry próbuje dodać tutaj więcej postaci na przykład. Jak to jednak bywa z takimi puzzlami i z takimi założeniami, mogę mieć perfekcyjnie rozbudowany argument i realistyczne wnioski, ale wszystko to może być zwykłym przypadkiem. Dużo rzeczy interpretuję na swój sposób, może mam rację, może nie mam. Development FNAF to nie jest jakaś zagadka do rozwiązania, nikt nie porozrzucał tutaj wskazówek do teorii, ale bardzo podoba mi się ten mój pomysł na drugą fazę. Widząc to wszystko, naprawdę wydaje mi się, że Scott oryginalnie miał taki plan. Ale ode mnie na dzisiaj to tyle. Idę z najsilniej czasową, w której Scott stworzył rozbudowanego Tycoona zamiast Ultimate Custom Night. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że film był fajny do posłuchania. Zobaczymy się w następnych odcinkach. Widzieliście nowy merch na przykład? Jest opisany w taki sposób, jakby zapowiadał zupełnie nową, nieznaną grę FNAF. Dziwne trochę. Będzie o tym odcinek w przyszłości. Póki co jednak, do zobaczenia na dzisiaj.